Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy... No właśnie, co my odwiedzimy dzisiaj? Tak naprawdę wiele razy mówiliście nam, że najlepszy urbex to taki, o którym niewiele wiemy i widzimy go z drogi, więc tam jedziemy. I pierwszy raz w naszej karierze to coś takiego robimy. Przejeżdżaliśmy obok jakiegoś miejsca, znaleźliśmy opuszczony budynek i wchodzimy tam, więc będziemy eksplorować razem z wami. Czysty urbex, jedyna wskazówka to to, że Box Club założony w 26 roku. Także chodźmy do środka. Zapraszam. A ja sobie myślę, przecież nie było jeszcze 2026 roku. Chyba że Łukaszowi chodziło o XX wiek. Ale jak już jesteśmy przy liczbach, to mamy dla was pewne ciekawe rozwiązanie, na które zawsze możecie liczyć. A mianowicie NordVPN. Ten odcinek powstał właśnie przy współpracy z tym klasyfikującym się jako numer 1 dostawcą usług VPN. Ale jak to działa? No i po co mi to jest? Niezależnie czy masz Maca, Windowsa, iOS-a czy Androida, użycie NordVPN otwiera ci wiele możliwości. Jakiś serial nie jest dostępny w twoim kraju, albo nie możesz kupić biletów? Żaden problem. Zmieniasz swoją lokalizację, wybierając ją na mapie z ponad 5000 serwerów w 60 krajach. Ale NordVPN to przede wszystkim bezpieczeństwo. Dzięki szyfrowaniu twój ruch w internecie jest prawie że niewidoczny. Dodatkowo VPN chroni przed atakami, upartymi reklamami czy złośliwym oprogramowaniem. Jeżeli chcesz sprawdzić NordVPN, to teraz jest najlepszy moment, ponieważ mamy dla ciebie dużą zniżkę. Wystarczy, że wejdziesz w link umieszczony w opisie filmu, a tam już jest całe info. Mamy eleganckie, willowe wejście, bardzo zachęcające zresztą. A to schody są w ogóle. Dziwne uczucie tak chodzić na urbex, nie mając zielonego pojęcia, co właściwie zwiedzamy. Ale stęchlizna jest. Co? Stęchlizna straszna, nie? A zobacz, my weszliśmy do jakiejś kotłowni, czy co znowu są Worlftellier. Taylor. Celsjusze, czyli pewnie woda tutaj była do całego tego budynku Nie doprowadzona. tak, tylko ciekawe czy to pomieszczenie... Wydaje mi się, że to było pomieszczenie biurowe. W jednej z hal po prostu wynajmowali to pomieszczenie na tą szkołę boksu, nie? No, zaraz zobaczymy, no bo tak, to możesz mieć rację. To jeszcze w miarę nowoczesne to jest. No piec. Jakieś daty? Nie ma. Jaka Izung. Siemens, jakby transformatorownia jakaś. A weź tam tą wajchę, dziarni. Zatem to prąd włączony. Zaczęło więcej wody lać. Deszcz zaczął padać, dobra. Wyłączę deszcz. Fajna sprawa, ale idziemy dalej. Ty, to jest w ogóle jakiś bar, zobacz. No, bar, jakby tam jakaś korytarz z recepcją. Rozkminialiśmy, że to jest klub sportowy, a w klubie sportowej to raczej recepcji takiej nie ma. Zobacz, tu jest jakby kominek jeszcze. No. Wiesz, to może w jednej części był restauracja, a w jednej był ten klub sportowy, nie? Tu masz windy jakieś stare. To jest to ogromne pomieszczenie. Jakiś biurowiec to był tu na pewno. W ogóle zobacz jak te windy są. A, myślałem, że one tylko na zasuwę są Zamknięte? zamknięte, one ogólnie są zamknięte. Czyli ktoś zadbał o to. Tak. Idziemy w tamtą stronę? No chodź, tak. No chodź. No chodź no. Zobacz, są dokumenty jakieś. Dużo tego tu jest. Dokumenty jakieś, wiesz, poster i tak dalej, nie? Choć to bardziej nie wygląda jak bar, tylko jak jakaś recepcja, no bo gdzie w barze coś takiego nie ma żadnych półek i tak To dalej. była recepcja, zobacz, to były klucze Tak, przecież to od były pomieszczeń. klucze. Czyli rzeczywiście mogło być tak, po drugiej stronie jest normalnie czynna fabryka. Tutaj mogli przychodzić, to mogło być budynek pracowniczy, oni tutaj mieszkali. Chcesz schizę złapać? No. Nie wiem czemu, ale takie krzesła po środku zawsze sali mi zawsze ryją banie. No. Szczególnie, że jest sufit urwany. Ale zobacz, to coś to właśnie dla dzieci takie koleje. Zobacz, tutaj są właśnie jakieś zdjęcia kolei i tak dalej. Ty, tu jest niedaleko kolej, to może był jakiś biurowiec właśnie Kolej? dla kolejarzy, Jak mi nie? się wydawało, zobacz, tam za oknem masz jeszcze normalnie Fabrykę działającą. fabrykę, no. Patrzcie się. Euromodelizmo. Jakaś gazetka z modelami. A nie, to nie tylko modele. A ja to sobie do No ale głównie modele. Ty, tu jest model jakiś. Ty, a tutaj jest gazetka z modelami w ogóle. Ty, Konrad, bo tu są jakieś kleje, są jakieś zdjęcia starych lokomotyw i zobacz model jakiś starego dworca. Aha. I wiesz co, jak w tym biurowcu był klub sportowy, to może była jedna sala dla miłośników modelarstwa, nie? Możesz mieć rację. Miłośników modelarstwa, ale to też może być makieta jakiegoś, nie wiem, dworca czy cokolwiek No. innego. Ale Zobacz, nie, jak bo ktoś- to jest typowe modele są. Tak, zobacz jak ktoś szczegóły No. zadbał. Dobra sprawa.
taki dziki zachód trochę. Dawaj dalej jeszcze wyjdziemy. No, to się złapałem, że tam drzwi są. A to nie były drzwi. Drzwi. No, do końca życia mi będziecie męczystym. To właśnie chyba są jakieś modelarskie... Z 2001 coś tu jest przewodnik jakiś. Urbex History, biuro detektywistyczne. Wszystko robimy. Daj nam wskazówkę. A my weźmiemy całą dłoń. Zobacz, tutaj są jakieś farby. Zobacz, książę jaki, z bajki. Patrz. Patrz. O stary! Makieta cała. O stary! To musiało być jakiś technikum, nie wiem, kolejowe, kolejarskie? Kolejarskie może, architektoniczne. Zobacz, przecież to jest normalnie jakby, wiesz, mosty i tak dalej. I to jest małe... Tory, Małe mosty. tory. Tutaj to masz... jeszcze- No. Nie wiem czy... Ja miałem ziomka, którego ojciec robił takie, wiesz, modele pociągów i tam były właśnie wagony, tunele i tak dalej. I to jeździło na prąd, nie? Miałeś kogoś takiego? Tak. Zawsze się chodziło tam zajarany za dzieciaka, żeby to włączyć i to sobie Mistrzostwo. jeździło. W Mega ogóle powiem sprawa. ci, że teraz chciałbym coś takiego mieć, ale zobacz, też i tam jest. Tam masz. I tutaj w ogóle ogromna makieta, która już niestety, Tutaj, przecież ja tu prawie zdeptałem. no, która już niewiele po niej widać, ale też była kiedyś jakąś fajną makietą. Zobacz, tutaj masz, tam masz jezioro, tutaj masz dalszy ciąg tego jeziora. Tak, to miała być taka ogromna makieta, która miała całe pomieszczenie zajmować. Rzeka. Nie jezioro chyba. Rzeka tajemnic. Rzeka tajemnic. Jak budynek tajemnic. Jest to tajemnicze miejsce. Zobacz, to w ogóle rozkłady są. Jest to szkoła kolejowa, obstawiam, że to była. No. I to było takie po Dla prostu... pracowników kolei, nie? 18 na przykład. Henry der Lowe. Bon 18. Zobacz. Ubels. 30 maja 99. Aha. O stary. Deutsche Bahn. Czyli coś z koleją. Tu wszystko było nawet na ścianach. Są te malunki są związane z koleją. Już idę. Ja nie wiem, czy to coś nie jest zrobione na wzór jakiegoś wagonu, bo my ciągle się po czymś takim poruszamy. Spójrzcie, tylko że to już jest bardzo zniszczone. Ale chyba to było coś takiego. No nic, Łukasz mnie wołał. Ty, no to nie wygląda też jak szkoła. Z jednej strony, no co to, sala? Może to była kiedyś jakaś sala, ale no... Ty pomieszczenie w ogóle jest mistrzowskie. Tu jakaś lodóweczka. Ten obiekt. Musimy więcej wskazówek złapać. No na pewno wiemy, że jest to coś wspólnego z kolejnictwem, no ale pamiętaj, że to jest dopiero pierwsze piętro. To jest 2009, tutaj czytał gazetę na pewno. Chodźmy dalej, może wejdźmy na następne piętro, bo na pewno coś innego jeszcze znajdziemy. A czemu tutaj są na przykład takie łóżeczka składane? Coś, może tutaj było, nie wiem, szkoła i internat na przykład. Nie? Rozdzielmy się, żebyśmy nie dublowali sal, bo tu jest mnóstwo rzeczy. Dobra, to ja pójdę piętro wyżej, a potem ty 2 piętra wyżej. Dobra, i widzimy się na dachu. Tak. No jeśli będzie tutaj wejście, no tak. Naprawdę mega miejsce. Mam taki dysonans poznawczy, bo tutaj są takie malunki właśnie jak dla dzieci, a tutaj są łóżka. Nie wiem, może to był jakiś biurowiec właśnie dla pracowników PKP, znaczy Deutsche Bahn. Pamiętajmy, że jesteśmy w Niemczech. A po prostu tu była zorganizowana świetlica dla dzieci albo coś takiego. Ale żeby jeszcze poszlaka była, bo na głównej tablicy był napis Boxing Club, czyli gdzieś przydałoby się znaleźć jakąś salę treningową. Zobaczcie, wózek, płytki. Sauna? Wygląda jak sauna, ale strasznie śmierci. Tam były jakieś korytarze. A tutaj? Otwarte. A! To było piętro -1. Tutaj jest główne wejście, przez które nie dało się normalnie wejść, bo było zabite. Dlatego musieliśmy wchodzić jak komandosi. I tutaj dalej normalnie jest tylko korytarz, ale wejdźmy jeszcze tutaj. Włączę światło, potrzebne jest. Zobaczcie, ile tu rzeczy jest. Nie wiem, co to może być, jakiś taki korytka.
plakat. To co mówię, ubolewam nad tym, bo będąc w Niemczech nie mam pojęcia, co jest napisane w większości. Więcej rzeczy, więcej niespodzianek. Są jakieś kable, zobaczcie jeszcze, jakie są gniazdka. Są korki i tak dalej. Ciężko mi się myśli, bo jestem po nocy. I tu jest hala sportowa. Tutaj była ta hala bokserska. Tutaj mogli prowadzić rozgrzewki. Tutaj, wiecie, mogły być worki gdzieś zawieszone. Poszukałem haków, bo ta podłoga jest ewidentnie od hali sportowej. Jeżeli boxing, to przydałyby się gdzieś jakieś haki, na których wisiały worki treningowe. Chyba że ewentualnie były na stelażach, ale zobaczcie, podłoga jest w coraz gorszym stanie, już cała woda przecieka. Jest to też kwestia pewnie paru lat, aż to wszystko się zawali. A teraz zobaczmy, co jest przy lustrze. Wiecie, Eye of the Tiger. Walka z cieniem do lustra. Co prawda jestem trochę za gruby na coś takiego, ale nie będę się uśmieszał. Także tak, ale to pasuje właśnie na halę sportową. Tylko niestety nie widać nigdzie żadnych haków do tego. Judo! Oprócz boksu jeszcze było napis judo, czyli hala dla judoków tutaj była. Niekoniecznie, nie musiało być tutaj worków jakimś cudem. Więc może po prostu bokserzy na sucho tutaj ćwiczyli na tarczach i sparując ze sobą. Ale to graffiti mówiło wszystko, że właśnie tutaj była sala judoków. Tutaj prawdopodobnie gdzieś były szatnie. A co to jest? Nie wiem, czy tego złożyć. Jakby jakaś konsola. Ale do czego to służy? Nie wiem niestety. Może jakiś komputer z lat 60. Patrzcie. Zdjęcie fabryki. Nie wiem, czy to nie jest ta fabryka, która jest za moimi plecami, którą wam pokazywałem przez okno. No ciężko mi powiedzieć, ale bardzo możliwe. Może tutaj właśnie wytwarzano jakieś części do pociągów. To jest jakaś po prostu zwykła salka i śmiem twierdzić, że to co mówiliśmy, że tutaj był ten klub, mógł być on tutaj, właśnie w tym miejscu, bo zobaczcie jaka ta sala jest duża. No i tutaj mogli właśnie trenować sztuki walki. Gdyby tutaj były właśnie jeszcze te materace, które pewnie jak klub się zamknął zabrali, no to rzeczywiście coś mogło tutaj być. I tutaj by wychodziło na to, że można pójść do kibelka. Dopadły mnie pewne refleksje. Co tutaj mogło być? Przeogromny budynek, nie wiem ile pięter, około 5-6. Ja znajduję się teraz na pierwszym. Łukasz był na parterze. Nie, ja jestem na parterze, on był na -1. Nade mną będzie pierwsze, więc zaraz on zobaczy, jak pójdę na górę. Obok jest fabryka. Tam były jakieś pociągi. Tutaj zapewne był właśnie ten klub boksu. Choć tylko możemy to przypuszczać. Jest naprawdę dużo sprzętu, jak widzieliście. Miejsce naprawdę fajne, tylko że nadal nie wiemy, co to jest. Czy to jest fabryka, czy to jest hotel robotniczy, czy to była szkoła. Ciężko powiedzieć. Zostawiamy to wam. Dajcie nam znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, a ja idę dalej. Tak, jeszcze spuścić wodę trzeba. Będę tak sprawdzał te wszystkie windy. Czy uda się któryś otworzyć? 6 osób do każdej. Ale póki co najwięcej rzeczy było tam na pierwszym piętrze. Ale zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Krzesełka, jakby właśnie w jakiejś szkole. Ciekawe, jaki to jest rozmiar. 30 czy dorosły. Dywan piękny. Szufla. Ale tak, te piękne makiety na parterze największe wrażenie robiły. I tak myślałem, że już w wszystkich pomieszczeniach tak będzie, ale zobaczmy jeszcze, co się tutaj znajdzie. Stół do ping-ponga. Sekcja modelarska na dole, stół ping-pongowy, jakaś świetlica, jakieś takie centrum młodzieżowe, najprawdopodobniej.
Moim zdaniem oczywiście. A że często się mylę? Mogę się mylić. Tambur Corps. Dostałem zawału. Perkusja. Dostałem zawału. Tutaj właśnie szyby są powybijane i mocno wieje. Uderzyło okiennicę o siebie. Serce stanęło mi do gardła. Powiem wam, że naprawdę nie jest tutaj wiele rzeczy. Pierwsze piętro super, wszystko. Ale teraz już 2 kolejne. Zobaczcie, że to były takie puste hale. Tak jak ta. Kompletnie niewybebeszone. Sądzę, że w ogóle to był budynek, w którym wynajmowano właśnie jakieś pokoje, hale i tak dalej. Na dole mogła być rzeczywiście jakaś szkoła, potem mogły być jakieś kluby i inne usługi. No i czym wyżej możemy trafić może na jakieś biura zaraz. Chodźmy, zobaczmy i wejdźmy tutaj. Możesz na przykład grubego Łukasza znaleźć. Znalazłem. Coś było ciekawego? Jest tu dużo luster, dużo pomieszczeń. Póki co pierwsze piętro wygrywa, parter. Też tak sądzę. I drugie piętro to była hala dla judoków. 2 piętra to były hale dla. Tutaj raczej tak wygląda jak hala, ale... A, czyli to pierwsze piętro to też była hala. Ponad tym to były identyczne, bliźniaczo podobne pomieszczenia. Takie 2 duże hale. No dobra, To ja widziałem jedną. No to ty bierzesz kolejne następne? tak możemy zrobić. No i dobra, i widzimy się na samej górze. Ale dalej mi się wydaje, bo... A, znalazłem stół do ping-ponga jeszcze. No, Dalej wydaje mi się, że to było jakieś świetlica dla dzieci, pracowników kolejarstwa, fabryki czy coś takiego. I po prostu taki dom młodzieży tu im zrobili. możliwe, że tak było. Gdybam. Wiesz, nie znamy historii. Możemy powiedzieć, że coś nawiedzonego. Radioaktywnego. Patrz, tutaj w ogóle windy się zatrzymały, można je otworzyć. Masz otwarte windy w końcu? No, Każde piętro sprawdzałem. Chcesz lodówkę serio? no nie wiem, po co. A, to jest zamknięte. No dobra, no to niech jedzie dalej. O, i kasa fiskalna. Szarżowa. Dawaj. 1 do Frankfurtu poproszę. Pospieszny. Kasa nie działa, muszę przyjść jutro. Jak to jutro? Ja muszę dzisiaj być w Frankfurcie. Proszę pana, nie obchodzi mnie to. Jeśli pan... 2 tygodnie temu bilet u was kupywałem. To nie obchodzi pana Polszcz. A co mają... Patrz jaki. A moje wina, że mi pociąg odwołaliście? No, proszę pana, no, proszę o to... Panie, gdzie pan idziesz? Na odwrocie biletu ma pan wszystko napisane. Proszę mi nie zawracać Na odwrocie po kierownika. Pan idzie po kierownika. Ile do tego? Ja się domagam kierownika. Policja. Ja się domagam kierownika. Co my tu jeszcze mamy? Ty, tu jest jakiś magazyn tych talerzy. Z moim kolanem. Pod tym byłem z tym. Właśnie gdzieś tam. Sądzę, że tam było przejście po tej drabinie na górę, więc ja tutaj taki czerwony włas gdzieś. No. Jest drabinka jakaś. Ale to na dole byłem, to sądzę, Aha. że gdzieś pod tym. Tam. Tak, tam. No i fajnie. Tam jest ten włas, czyli tutaj doszedłem poziomem. Ty, wiesz co ja ci powiem? Zwiedziliśmy cały budynek. Czyli to jest czas na zakończenie. Tak. W sumie nie tak. Podsumowania. Tak. Na rozliczenie się z przeszłością. Z przeszłością, z przyszłością i z teraźniejszością, jak w Darku. Rozliczmy się przed naszą publicznością. Historia nas rozliczy. No to tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym... No właśnie, opuszczonym czym? Budynek, wiele pięter, każde piętro to co innego. Szkoła judo, sądzę, że Modelarnia. jakaś modelarnia, wyżej biura, a teraz bar. Bar. Słuchajcie, pod ten 1 000 000 subów świętujcie razem z nami Dziękujemy wam serdecznie. i No oby i do co? 2 milionów. Do zobaczenia na następnej wyprawie.